Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na materiał, w którym ostatecznie rozprawimy się z Factor Ostro Gravel. Spędziłem z tym rowerem 1,5 sezonu, więc zebrałem już całkiem sporo doświadczenia z tą ramą. Opowiem Wam o zmianach, jakie przeszedł ten rower, o ostatecznym setupie oraz o tym, jak dziś patrzę na Ostro Gravel w kontekście tego, jak bardzo zmienił się cały gravel racing w ostatnim czasie. Zamykamy dziś trylogię o Factor Ostro Gravel. Zapraszam na odcinek. W pierwszym odcinku o tym rowerze wspomniałem, że kupując go przyświecała mi bardzo konkretna idea. Chciałem mieć szybki, lekki i dopracowany aerodynamicznie rower gravelowy, na którym będę mógł po prostu więcej się ścigać. I szczerze, największym zaskoczeniem tego projektu wcale nie było to, jak szybki jest ten rower. Największym zaskoczeniem było to, jak bardzo uniwersalnym sprzętem potrafi być. Kuba już częściowo poruszył ten temat w swoim odcinku. Muszę przyznać, że zwrócił wtedy uwagę na kilka rzeczy, które po czasie bardzo mocno się potwierdziły. I gdybym miał zamknąć w jednym zdaniu, powiedziałbym, że największym ograniczeniem tamtego seryjnego roweru był po prostu jego napęd 1/12. Dlatego zdecydowałem się na kompletną przebudowę tego roweru. I właśnie o niej chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Zacznijmy od grupy. Wleciała tutaj szosowa Ultegra 2/12 z korbą od Dura-Ace'a. Dla części z Was może brzmieć to dosyć egzotycznie, szosowa grupa w gravelu, ale jeśli ktoś siedzi trochę głębiej w gravel racingu, to bardzo szybko zauważy sens takiego wyboru. Shimano GRX jest cięższy i realnie nie daje większych korzyści. Z jednym małym wyjątkiem, o którym wspomnę później. Ten rower miał być używany nie tylko w terenie. Miał sprawdzać się także na ustawkach, na treningach, no i podczas szybkiego poruszania się po szosie. Bardzo istotna kwestia jest taka, że mój egzemplarz ramy nie posiada jeszcze standardu UDH, więc odpadła możliwość zastosowania najnowszych napędów SRAM Explorer 1/13. Co zabawne, zaledwie kilka tygodni po zakupie mojej ramy Factor wprowadził już hak UDH i te nowe ramy nie mają tego ograniczenia. Do tego wątku jeszcze za moment wrócę. Drugim, bardzo ważnym elementem tej przebudowy była pozycja. W rowerze pojawił się dłuższy i węższy kokpit i ku mojemu zaskoczeniu jeszcze bardziej poprawiło to odczucia z prowadzenia roweru. Sylwetka zrobiła się bardziej naturalna, trochę bardziej wyścigowa, ale bez strat w kontroli czy pewności prowadzenia w terenie. Po fittingu u Jarka Dymka zmieniłem także moje ukochane siodło z Pro Stilt na Pro Logo Scratch i to również okazało się strzałem w dziesiątkę. Okazało się bowiem, że wraz z adaptacją do bardziej agresywnej pozycji i trochę większej objętości treningowej, bardziej wyprofilowane i węższe siodło zaczęło znacznie lepiej stabilizować miednicę i poprawiło komfort na dłuższych dystansach. I to też jest ciekawy wniosek, bo mówi się, że lepsze jest wrogiem dobrego, a tutaj okazało się, że dobrze wprowadzona, precyzyjna zmiana potrafi jeszcze bardziej poprawić całość frajdy z jazdy. Zmieniła się także korba. Wrzuciłem tutaj ramię 165 mm oraz konfigurację blatów 48-34. Tutaj kierowałem się własnymi preferencjami, bo wiedziałem już wcześniej z jazdy na rondo, że te 48 zębów z przodu to jest dla mnie idealny balans pomiędzy szosą a gravelem. Przez długi czas brakowało mi jednak odpowiedniego zestawu blatów dedykowanego do korb Shimano, tych szosowych. Dopiero kilka miesięcy temu Alugir wypuścił dokładnie taką konfigurację, jakiej potrzebowałem. No i nie oszukujmy się, wygląda to naprawdę odjazdowo i jak to mawia klasyk, podoba się dla mnie. Dodatkowo ważą dokładnie tyle co blaty Dura-Ace'a, więc nie ma tutaj żadnych wagowych kompromisów. Ale chyba najważniejszą zmianą w całym tym setupie były koła ZIP 303 Explorer SW. I to właśnie one najbardziej zmieniły charakter tego roweru. Dzięki bardzo szerokiej obręczy mogłem zejść z ciśnieniem z okolic 1,8-2 barów do około 1,2-1,4 bara. I to zrobiło kolosalną różnicę. Komfort jazdy teraz jest niesamowity, prowadzenie roweru w terenie zrobiło się dużo pewniejsze, dużo płynniejsze, po prostu bardziej przewidywalne. Oczywiście każdy kij ma dwa końce i przy tak szerokiej obręczy oraz niskim ciśnieniu na asfalcie pojawia się czasem delikatne uczucie pływania roweru w zakrętach. No i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Koła testowałem z 3 kompletami opon. Najpierw z pecami S-Worksami Pathfinderami Pro o szerokości 42 mm, które się rozeszły na jakieś 46,
Później z dedykowanymi Goodyearami, Explorerami 45, które uzyskały szerokość jakieś 44,5, a obecnie stare i dobre sprawdzone Gravel Tundero. Każda z tych opcji miała swoje plusy i szczerze chętnie bym o tym opowiedział trochę szerzej, ale jest dosyć sporo materiałów już o tym na YouTubie, no i jest to też taki materiał na osobny odcinek. Zostajemy jednak przy kołach, bo zastosowanie tej szerokiej obręczy bardzo szybko obnażyło największe ograniczenie tej ramy, czyli prześwit w tylnym trójkącie. Przy napędzie 1/12 i przedniej przerzutce Ultegry nie było możliwości zmieszczenia opony o realnej szerokości 45 mm, którą deklarował producent. Ta po prostu zahaczała o wózek przedniej przerzutki. Nie poddałem się tak łatwo. Finalnie kombinacja przedniej przerzutki z GRX-a, której wózek jest o 2 mm bardziej na zewnątrz niż wózek przerzutki od Ultegry, oraz delikatne odsunięcie haka na podkładkach pozwoliło uzyskać te kilka dodatkowych milimetrów przestrzeni i dzięki temu obecnie z tyłu mieści się realnie 46-46,5 mm. Z przodu jeżdżę na Gravel Tundero 48, które realnie mają jakieś 50 mm. No i warto nadmienić, że jest jeszcze dosyć sporo miejsca na dodatkową, większą objętość, oponę z trochę większym bieżnikiem. Skoro mamy już omówiony setup i największe ograniczenie tej ramy, warto powiedzieć o jej największym atucie, czyli uniwersalności. Bo właśnie tego ja kompletnie się po tym rowerze nie spodziewałem. Ostro Gravel został stworzony myślą o nowoczesnym gravel racingu. Pokazuje to również światowa czołówka, która nadal z powodzeniem na tej ramie się ściga. Ja oczywiście nie ścigam się w zawodach UCI, ani też nie aspiruję do takiego poziomu, choć nie ukrywam, że byłoby dla mnie spełnieniem jednego z moich kolarskich marzeń wzięcie udziału w takim wyścigu. Dziś bardziej ciekawi mnie jednak to, jak wiele z tego wyścigowego DNA taki rower potrafi oddać zwykłemu użytkownikowi. I moja opinia jest taka, że ten rower świetnie prowadzi się w terenie, a na szosie daje bardzo szosowe odczucia z jazdy. I wygląda niemalże jak rower szosowy. Najlepszym przykładem jest tutaj rower Aldi, która trochę za moją namową również kupiła Ostro Gravel, ale w wersji z standardem UDH, dzięki czemu mogła zastosować napęd SRAMa 1/13, który dziś coraz mniej dziwi nawet w rowerach stricte szosowych. I właśnie tak ten rower jest przez nią używany. Z jednej strony szosa na oponie 32 mm, z drugiej gravel na Pirelli Gravel M o szerokości 45 mm, które realnie na tych obręczach rozchodzą się do 47 mm i spokojnie dzięki temu, że nie ma tej przedniej przerzutki, taka opona się tam mieści. Przypuszczam, że dla ogromnej części użytkowników taki zestaw będzie dziś absolutnie wystarczający nawet do ścigania i to zarówno na szosie, jak i na gravelu. Dodając do tego możliwość zamontowania kokpitu Black Ink AB03, który posiada inserty pod lemontkę, okazuje się, że może to być też fantastyczny rower na przykład dla ultrasów. Dopracowany aerodynamicznie do połykania kilometrów, jednocześnie mieszczący wygodne, szerokie opony, dający możliwość zamontowania dedykowanej lemontki. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, bo przez ostatnie 1,5 roku gravel naprawdę mocno przyspieszył. Jesteśmy przecież po premierze nowego BMC, mamy niesamowitego Super X-a, przepięknego Williera, nowe konstrukcje od KTM czy Orbei. W końcu pojawiły się też pierwsze bardzo ciekawe prototypy pokazane podczas wyścigu Detraka. No i teraz najlepsze, bo pamiętam te komentarze sprzed 1,5 roku. Po co komu aerogravel? No i czas pokazał, że rynek nie tylko zaakceptował ten kierunek. Zaczął go bardzo mocno rozwijać. I nagle okazuje się, że ten przez wielu niedoceniany faktor Ostro Gravel trochę wyprzedził swoje czasy. Faktor dał nam rower świetnie wyglądający, bardzo szybki i co dziś chyba najważniejsze, niesamowicie uniwersalny. Taki rower, który naprawdę może być rowerem do wszystkiego i na długie lata. Uważam, że mimo iż ten model prawdopodobnie zbliża się już do końca swojej obecnej generacji, to nadal jest świetnym rowerem. Takim, który także w moim sercu ma szczególne miejsce. Ja absolutnie tego nie ukrywam. Jednocześnie jestem bardzo ciekawy, jaki będzie następny krok Faktora, no i innych marek, bo mam wrażenie, że cały gravel racing dopiero zaczyna definiować, w którą stronę tak naprawdę pójdzie. Przed nami prawdopodobnie popularyzacja kół 32-calowych. Pewnie jeszcze szersze opony, no i dalsze mieszanie świata szosy, gravela i MTB. I właśnie dlatego obserwowanie tych zmian jest dzisiaj tak bardzo ciekawe. Wkrótce na kanale postaram się rozwinąć nieco bardziej wątki gravelowe i pokazać Wam więcej ciekawych rowerów.
Dlatego potraktujmy ten odcinek jako zapowiedź tego, co przed nami. Bądźcie zatem czujni, obserwujcie, subskrybujcie. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.